Dzień dobry, Rafał Sekalski, redaktor naczelny Classic Auto. Patryk Kościelniak, dyrektor artystyczny Classic Auto. Witamy Was na kolejnej edycji Classic Auto Market. Czyli największej w Polsce giełdzie klasyków, akcesoriów i części do tych samochodów. Rozpoczynamy kolejną edycję, jest coraz więcej samochodów, wszyscy się jeszcze nie zjechali, natomiast my już mamy swoich faworytów. Jest bardzo dużo samochodów od lat 30. moim zdaniem do późnych 2000, więc jest pełen przekrój. Są też młodzi ludzie i są też starzy ludzie jak my. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. I mamy pierwszego gościa, Marka z firmy JM Auto Service. Ja widziałem Was dzisiaj, byliście jednymi z pierwszych, którzy przyjechali, zrobiliście hałas. Ojej. I to był naprawdę fajny Czyli hałas. pozytywny hałas Tak, to był. bardzo Super. fajny hałas, tym bardziej, że to się niosło bardzo tutaj po tym parkingu. Co Was sprowadza? Co nas prowadza? No generalnie jesteśmy już drugi raz podczas tej edycji Classic Auto Market w Warszawie. Sprowadziła nas tak naprawdę Violeta, która po prostu nie mogła przeżyć, gdyby tych samochodów tutaj nie było. A tak naprawdę inspiracją do powstania tych samochodów to był nam wszystkim bardzo dobrze znany Patryk Mikiciuk, przez którego ta C-klasa C32 AMG była pierwotnie, tak? Odkupiliśmy to auto i stworzyliśmy kolejne samochody, tak? Które są replikami tak naprawdę samochodów bezpieczeństwa i tak zostały u nas po prostu we firmie, a z racji tego, że specjalizujemy się w naprawie samochodów marki Mercedes, to jakby mogło być nie inaczej. Dobra, powiesz co mamy tutaj po kolei? Generalnie już opowiadam. Tutaj mamy E-klasę E55 AMG, silnik 113 kompresor, replika safety cara, 211 przedliftowa. Tutaj mamy C-klasę C43 AMG, 4-litrowy silnik V8, też bardzo rzadka, bardzo mega rzadkie samochody, które już wiemy jak one kończyły korozją niestety. Ten się zachował naprawdę w sposób fajny, zrobiliśmy z niego serwis cara. Wszystkim dobrze znana C-klasa C32 AMG, czyli replika Medical Cara. No i kolejne auto, które tutaj mamy, to mamy właśnie CLK 55 AMG, którą zrobiliśmy replikę właśnie Safety Cara i to było właśnie drugie auto, które powstało po Medical Carze tutaj w naszej firmie. No i tak stworzyliśmy po prostu historię tych czterech sympatycznych Safety Car. To jest osoba, bez której ta cała impreza by się nie odbyła. Viola Szafoni. Myślę, że opowie nam parę słów na temat tego wydarzenia. Na razie Chodź, idziemy. Na razie mi brakuje słów, bo jestem tutaj i mówię wszystkim, że chcę zobaczyć, przejść się najpierw to, co zrobiliśmy, bo to jest praca całego zespołu Classic Auto. No spójrzcie sami, mnóstwo samochodów, niesamowita historia klasycznej motoryzacji, zagranicznej, amerykańskiej, włoskiej, bo mamy bardzo dużo włoszczyzny, mnóstwo modeli Porsche. Dzień dobry, panie Krystianie. Nie będę wam przeszkadzał, wy sobie nagrywacie swój materiał, ja nagrywam swój materiał, ale jeszcze sobie pewnie porozmawiamy. Dobrze, oczywiście. Tyle tu się dzieje, że nie wiem, czy starczy mi czasu. Ja mówiłam, że cały dzień. Zapraszałam. I to jest właśnie niewiarygodne, Rafał, w tym wszystkim, że jak ja każdemu mówię, że tworzymy super giełdę, super wydarzenie i czujemy się jak za dawnych lat, gdzie można przyjść, kupić, zobaczyć, poczuć, obejrzeć samochód, sprawdzić jego stan techniczny, porozmawiać z fachowcami na temat dokumentów tego samochodu, to każdy tak mówi, no fajnie, do momentu, jak tutaj się nie zjawi, nie przyjdzie i mówi, o Boże, wow, zobaczcie, to jest nasza 3. edycja w Warszawie. Proszę bardzo, giełda pełną parą. Ale macie tu sprzętu. A jak? Kurde. To jest najlepiej doposażona klasa ever jakby, nie? To jest prawdziwy plan filmowy. Piotrek Sielicki, były redaktor naczelny Classic Auto, teraz Porsche Vlog.pl. Zgadza się. Ale przyjechałeś do nas z samochodami. Oczywiście, bo to jest, uważam, bardzo fajna po prostu impreza po to, żeby się chociażby spotkać w jednym miejscu, w jednym czasie ze znajomymi. Coś tam można wystawić, jak się sprzeda to dobrze, jak się nie sprzeda to Co przywiozłeś? Co przywiozłeś dzisiaj na Classic Auto? Auta ze Stuttgartu oczywiście, chociaż wyjątkowo nie mogę powiedzieć, że tylko Porsche, bo jest też Mercedes. Przywiozłem 964 Carrera 2 Targa, taką idealną, że tak powiem, do jazdy, a nie do kolekcjonowania, bo samochód jest w super stanie, ale oryginalnym i po prostu daje dużo fanu z codziennego użytkowania, nie jest taką garage queen jakby.
Takie lubimy najbardziej, takie po prostu, no to które jest taki są... klasyk do jeżdżenia, żeby się cieszyć i mieć radość z podchodzenia do niego, ale też z tego, że po prostu robi kolejne kilometry, a nie tylko cieszy w garażu. Mówiliśmy o tym, że mamy pełny przekrój historycznych samochodów i oto siedzę w najstarszym prezentowanym na Classic Auto Market aucie. Marku, co to jest za samochód? Siedzisz, Rafale, w oryginalnym Lia Francisie z 27 roku, typie J, jednej z kilkuset sztuk na świecie. Wyprodukowano łącznie Lia Francisów w 27 roku w okolicach 1100 sztuk. Słuchajcie, no dzisiaj jest taki czas, że jest to chyba jedna z nielicznych okazji, żeby w ogóle mieć takie samochody. Nie dlatego, że są rzadkie, bo są zdecydowanie, ale też dlatego, że przedwojnie staniało. Ja dzisiaj, mając samochody różne, mogę sobie na to pozwolić, zawsze mnie to kręciło, ale nie zawsze mogłem. Dzisiaj to troszeczkę staniało, więc siedzimy w 98-letnim samochodzie. Fajna sprawa. Chcesz go sprzedać? Chcę go sprzedać jak samochody, które po prostu mam w ofercie, tym się zajmuję, natomiast jeszcze nie jest tak przygotowany, jakbym chciał. Dzisiaj sprzedałbym go tylko osobie, która wiem, że takie przygotowanie może popełnić, a najfajniej, jeżeli później też będzie go pokazywać. Także jest tak pół na pół. Jest z nami Tomek z Upcars. Tomek, co przywiozłeś na Classic Auto Market? Upcar Oldtimers. Słuchaj, sama nuda, większość 911, ale to jest oczywiście żart, bo chyba każdy mężczyzna i nie tylko, bo teraz mamy mnóstwo kobiet, które zaczynają kochać te samochody. Tak. Ja wiem, że przykuła twoją uwagę tapicerka w tej białej tardze, prawda? Tak. Ja totalnie kocham paszę, natomiast bardzo ciekawe to, co powiedziałeś, że jest coraz więcej kobiet, które interesują się klasykami. Tak, w ogóle klasykami, natomiast 11 jest o tyle fajnym autem, wiesz, że fenomen tego samochodu, że go kochają od Antarktydy, Afrykę i Japonię, no każdy kontynent w ogóle, jest to, że to jest samochód generalnie bezawaryjny i super łatwy w użytkowaniu, czyli pali sobie 10 litrów paliwa, nie psuje się, jeżeli po prostu dbasz w niego podstawowym serwisem. Ta kierownica, która w starych klasykach wymaga wielkiej pracy, biegi, w tej 11 mimo braku wspomagania działa bardzo fajnie. Kobiety wybierają bardziej kolorami, tapicerkami, czy bardziej jest to kwestia, że wolą cabrio, czy targa, tak jak w tym wypadku? Wiesz co, jeżeli chcesz poznać prawdę, to w teorii... Chcę. Dobrze. W teorii mężczyźni kupują te samochody, ale wybierają im kobiety, wiesz? I tutaj jest tak, że przychodzą panowie, którzy już ją chcą, już ją mają i oni już podjęli 100% decyzję, tylko pójdą po żonę. Mamy prawdziwego pasjonata Syreny. No tak. Chce pan kupić ten samochód? Oczywiście, z taką myślą tu przyjechałem. Dlaczego Syrena? To już moja trzecia Syrena. Ma pan kolekcję. W mojej bazie, tak, tylko brakuje właśnie plandekowca. Aha. A co urzekło pana w tym modelu? W tym, egzemplarzu? no akurat właśnie ta skrzynia tutaj, nie? Aha. I plandeka. No to jest jakby taki już polski pierwszy track. Na kołach będzie pan wracał? Oczywiście. Tak, jak wszystkim. Trochę cierpliwości, ciepła herbata lub kawa z prądem i do domu. Czarek Nowicki jest z nami, wielki miłośnik PRL-u. Czarek, po co ci te samochody z tego PRL-u? A dlaczego? Po co? Po co? Wiesz co, bo każdy pamięta u nas w Polsce ten... Ja na przykład pamiętam, ale okres. chcę zapomnieć. PRL. Ja jestem dzieckiem PRL-u ale dostarczasz te samochody do filmów. To jest uzasadnione. To jest bardzo fajne. Tak. Oprócz historii naszej motoryzacji, no to też jest historia filmowa, więc dużo produkcji jest w czasie, kiedy był ten okres, czyli lata 70., 80., 90. już teraz. Mogę mówić tytuły, to nie Możesz jest jakiś mówić, problem. pewnie. Na pewno był film o Wałęsie, na pewno był film Różyczka, o księdzu Popiłuszce, Religa, dosyć fajna przygoda, doskonała w ogóle produkcja. Czyli Bogowie, tak? Tak, Bogowie. Bogowie, super. Powiedz mi taką rzecz, czy w filmie Łowcach Skór była wasza kaczka karetka? Tak, ja tam uczestniczyłem, byłem. Okej, bardzo mi się podoba. Jakby Polones Cargo. Polones Cargo. Okej. Ze złomu. I właśnie na Classic Auto Market spotykają się różne punkty widzenia, takie, to jest które, super. takie, które kochają i Porsche i nie mogą patrzeć w kierunku PRL-u, bo jest to zbyt bolesne wspomnienie, ale też ci, którzy mają syndrom sztokholmski i kochają ten PRL, tak jak Czarek. Dziękuję bardzo. Dziękuję ci serdecznie. Dzięki Zapraszamy bardzo. na giełdę. Zapraszamy.
Mikrus, rocznik 1959. Jest ze mną właściciel tego samochodu. Parę słów na jego temat. Rocznik 1959. Samochód zakupiłem 10 lat temu w stanie, w którym nie odpalał, było wszystko do zrobienia. Jeżeli chodzi o stronę wizualną, nie wykonywaliśmy żadnych zmian. Doprowadziliśmy go jedynie mechanicznie do sprawności w postaci hamulców, układu paliwowego, silnika. Silnik został odpalony, także jest jeżdżącym projektem, można powiedzieć. Ale z nadwoziem coś robiłeś, nie? Absolutnie nie. Samochód jest w takim stanie, w jakim go zakupiłem. Gdzie go trzymali? W szafie? Trudno mi jest powiedzieć, gdzie on był trzymany wcześniej. Wiem, że jego historia sięga również Czech, dlatego że on był importowany z Czech. Ja go zakupiłem już na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przestał sobie kilka lat w garażu, natomiast teraz padła decyzja o uruchomieniu i doprowadzeniu do jakiejś względnej sprawności. Jak ludzie reagują na taki samochód? Uśmiechem, zdecydowanie uśmiechem, radością, sprawia frajdę, cieszy oko i myślę, że wzbudza zainteresowanie. Tutaj dosyć duże jest czymś oryginalnym, czymś innym. Czymś, czego nie spotkamy na co dzień, czymś, co stoi już aktualnie tylko w muzeach. No i fajnie jest coś takiego mieć. Jarek Sakuna, 911 Garage. Jarek, czy ty lubisz samochody z PRL-u? Tak, nie wszystkie. Nie wszystkie. A które lubisz? Właśnie mijamy Mazdę 626. Widzisz, taką w Peweksie można było wtedy kupić. To był PRL. I to jest dla mnie... To jest PRL, bo to jest ta nostalgia za komuną. Tak. I to jest ta nostalgia za komuną i wiesz, to był wtedy, pamiętasz? Pamiętam. Świat Poloneza i Fiata dużego i nagle Mazda 626, albo Toyota Carina. Carina, pamiętasz? Carina, tak. Albo Nissan Sunny. No i to był inny level. Tak. I jak dzisiaj patrzę na te auta, to właśnie ten element takiego, wiesz, tęsknoty za tym jakimś tam dalekim zachodem gdzieś się we mnie odzywa. Dla mnie to jest bardzo ważne, że cieszę się, że tu są młodzi ludzie, że oni oczywiście przychodzą trochę, łącznikami są ojcowie albo mamy, ale oni też tu znajdują coś dla siebie, zwykle co innego niż my. Na Classic Auto Market mamy mnóstwo ciekawych samochodów, a wśród nich taki rodzynek Renault Clio Baccara. Jaka jest historia tego auta? Jestem pierwszym właścicielem w Polsce, odkupiony od pierwszego właściciela, od stulatka, który tak naprawdę poszedł do domu spokojnej starości. Żonie się spodobał ten samochód? Oczywiście, ja też jestem raczej fanką takiej starszej motoryzacji, aczkolwiek też zawsze mówiłam Francuza, nigdy, zawsze Japończyki, no ale jednak ten ma coś w sobie. To jest bardzo ciekawy egzemplarz. Przywiozłem go przedwczoraj z Niemiec, z granicy austriackiej. To jest oryginalny Willys MB z 1944 roku, który został przekształcony na traktor tam w Bawarii. Prawdopodobnie zatarł się tutaj oryginalny silnik, więc ktoś stwierdził, że użyje tego samochodu na wsi i zamontował stacjonarny silnik rolniczy, który ma tutaj z przodu jedno koło zamachowe, z tyłu ma drugie koło zamachowe. To jest jednocylindrowy benzynowy silnik. Napęd jest przekazywany na oryginalną skrzynię biegów, oryginalne sprzęgło, oryginalne koło zamachowe, oryginalna skrzynia trzybiegowa, plus skrzynia redukcyjna też oryginalna i napęd na 4 koła na oryginalnych wałach napędowych, oryginalnych mostach. Nawet felgi, resory, wszystko jest jeszcze oryginalne z Willisa. Z tyłu skrzynia ładunkowa, postawiona na oryginalnej ramie, więc tutaj na pewno coś jeszcze można było przewozić, a do tego oryginalna przyczepa Bantam T3, też z II wojny światowej, także taki piękny zestaw. No to życzę powodzenia wobec tego. Albo ze sprzedażą, albo z naprawą. Ja myślę, że on powinien się znaleźć w jakimś dobrym polskim muzeum. Rafciu, gdzie byłeś, jak cię nie było? Gdzie ja nie byłem? Gadałeś z kimś? Gadałem z wieloma osobami, posłuchałem kilku wzruszających historii, zwłaszcza dotyczących... Ironię słyszę w głosie. Nie, absolutnie. Nie, okej. Absolutnie. Historia Willisa nam wstrząsnęła, bo Adam znalazł tego Willisa u Bauera. Bauera? Tak.
U chłopa na wsi. U chłopa na wsi. W Austrii. Tak. Ja wdałem się w różne potyczki perelowskie i porszowskie w międzyczasie, ale tak, no bardzo fajnie było posłuchać tych różnych punktów widzenia, że tu co mówiliśmy, że tu jest taka platforma dla różnych punktów widzenia i różnych religii, że się tak wyrażę. Aha. I to mi się bardzo podoba, że są młodzi, starzy, perelowcy, porszowcy, mercedesiarze i oczywiście fani włoskiej motoryzacji. Tak, ja dorwałem, słuchaj, Microsa. No tak, widziałem. Jeden już z nielicznych Microsów, jakie przetrwały do tej pory. Udało się ten samochód odpalić, nawet zrobiliśmy taką szybką rundę tutaj po Szybką rundę w przypadku Microsa, to brzmi ironicznie. Tak. Nie mogło zabraknąć na Classic Auto Market klasycznych rajdówek. Tak, dokładnie. Czyli to jest takie moje oczko w głowie i tym, czym się zajmuję na co dzień, czyli Classic Auto Cup. Jestem organizatorem, no i nie mogło być inaczej, żebym nie przywiózł na Classic Auto Market aut sportowych. Mamy tu 3 fajne auta rajdowe. Jedno z nich jest na sprzedaż. Mamy 106, która kiedyś jeździła w Mistrzostwach Polski w Pucharze Peugeota w dawnych czasach. Mamy piękną Celikę GT4, która aktualnie jeździ w rajdach historycznych. Więc tak, ja reprezentuję klasyczne auta, którymi ścigamy się, a nie tylko stawiamy do garaża. Co w najbliższych dniach się będzie działo? Druga runda Classic Auto Cup, która odbędzie się na Torze Poznań, czyli taki festiwal prędkości. 26 kwietnia, na co serdecznie zapraszamy. Będzie oprócz samego ścigania, będzie mnóstwo atrakcji, wystaw samochodów i masę fajnych dodatków. Ja oczywiście zapraszam na pełny sezon Classic Auto Cup, który jest bardzo emocjonujący. Aż 9 rund w tym sezonie z jedną zagraniczną na Slovakia Ringu. Każdy tor ma inną historię, każdy tor jest inny, każdy tor ma swoje smaczki i dlatego serdecznie zapraszamy nawet osoby, które nigdy nie jeździły na torze albo chcą sobie raz do roku wystartować w takiej imprezie. No właśnie, samochody są dla ludzi przede wszystkim. Dokładnie tak. Dzięki wielkie. Dzięki. Co na Classic Auto Market najbardziej Ci się podoba? Zobaczyłeś coś dla siebie? Znaczy w ogóle jest teraz różnorodność, tak? Jest sporo innych aut, to zwykle jakieś były Niemcy, ale jest trochę i angielskich aut, jakieś są Land Roverki, no Mercedesów wiadomo, że jest zatrzęsienie. Bo Polska 124 stoi. No trochę tak, no, chociaż nie, no teraz to już chyba Passat MB5 stoi bardziej. 124 już jest drogi samochód w sumie. To jest drogi samochód. Ale nie, no jest różnorodność, jest fajnie, jest też sporo fajnych BM-ek. Jako że my się starzejemy, to te auta, które kiedyś nam się wydawało, że są nowe, teraz są stare i one tu są. I takie okazuje się, że mają 25 lat. Tak. Olivier, welcome. Thank you. We do have a guest from France. Have you seen anything that you really like here? I've just checked the 911 green. Yeah, obviously the most Porsche one. expensive. Yeah. Probably. I don't know. I haven't paid attention to the price, but I mean, it's not cheap for sure. Yeah. 911 is never cheap. What about 205? 205. It's Peugeot 205. I mean, obviously the GT1 and GTI one. I mean, it was like in France, it was something like 500 euros. A couple of. Not anymore. Not anymore. I think this is Roland Garros. Roland Garros. No, it's fun. I mean, it's young cars. It's the perfect young timers cars that now people our age, 40 plus, are in love. It's what we call post-start car, right? I was always in love with the 205. Wszystko dobre, co się dobrze kończy i właśnie wiosenne otwarcie sezonu z Classic Auto Market dobiegło końca. Widzimy się następnym razem w Kielcach na David Festival w lipcu. Którego lipca, Rafał? 12-13 lipca, Kielce, David Tuning Festival. David Tuning Festival, a później w październiku na Classic Auto Market też na Legii, tak jak teraz. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.